Dziewczynka, która była opętana, to ona. To nasz ostatni dzień w Kampali, stolicy Ugandy. Poprzedni wieczór skończyliśmy imprezą do 4 rano, ale po całym dniu filmowania slumsów nie miałem już siły zabierać ze sobą kamery. Teraz jedziemy na dworzec autobusowy i oglądamy zza szyby zatłoczone ulice stolicy tego kraju. Zastanawiamy się, czy bardzo różni się ona od prowincji. Dowiemy się tego jeszcze w tym odcinku. Jesteśmy praktycznie przy dworcu, ale stoimy w korku i jeszcze trzeba będzie trochę poczekać. Kampala to zakorkowane miasto. To jest dworzec autobusowy, a my idziemy na naszego autobusu do Mbarara. A to jest nasz autobus właśnie. 20 000 kosztuje bus. Spoko. Czyli tyle, co na dole napisane. A autobus wygląda ok. Można sobie tutaj kupić wodę, jak widzicie. Napoje różne, my już kupiliśmy. Można też kupić, jakbyście mieli ochotę, japonki, jakieś klapki. Wyjazd z Kampali jest trochę ciężki, bo są ogromne korki. Jest to mocno zakorkowane miasto. Opuszczamy zakorkowaną stolicę i obserwujemy przez okno obrazki, dokładnie takie, jakich spodziewaliśmy się po Afryce. Uliczni sprzedawcy mający w ofercie wszystko od jedzenia po meble, tysiące motocykli, które są głównym środkiem transportu indywidualnego, wypełnione po brzegi minivany będące głównym środkiem transportu publicznego, wyczuwanie się na ulicach pieszych i samochodów i po prostu ogromna różnorodność form i kolorów, by nie powiedzieć chaos, czyli coś, co uwielbiamy doświadczać w podróży. Minęły 4 godziny, jakbym miał określić, jak się czuję, to czuję się źle. Totalny kac po wczorajszej imprezie, chociaż to już wczoraj było oczywiste, że będzie kac. Jedziemy w kierunku miasta Mbarara. Droga jest całkiem w porządku. ¿Qué dijiste tú? No. ¿Me llamaste borrachito? Mira, que no quiere aparecer en mi vlog. Ja jestem nieprzytomny, dlatego że... Jezu, jakie ja mam włosy w ogóle od tego wiatru. Dlatego, że jest tu bardzo gorąco. Jestem w długich spodniach, bo powinno się być w długich spodniach, bo w krótkich za bardzo w Ugandzie się nie chodzi, bo jest to konserwatywne państwo. Znaczy po prostu niezwykło się chodzić w krótkich spodniach poza turystami, takimi typowymi. Droga jest dobra, autobus jest w porządku, ale bez klimy, więc okna trzeba zamykać, jak się jedzie szybko, bo bardzo szumi. No ale jakoś tam jedziemy. Okej, do zobaczenia w Mbarara zaraz. Po 5 godzinach trasy docieramy do dworca autobusowego w Mbararze, gdzie kończy się pierwszy etap naszej podróży. Tam ciekawostka, bo możecie zobaczyć manekina, który jest biały i lecimy. Odszedłem trochę, żeby wam pokazać, jak wygląda Mbarara, dworzec właściwie. Ale powiem wam, że jestem totalnie, dawno się tak nie czułem jak w tym momencie. Śmiesznie, bo ziomki zagadują, a tam z autobusu walają śmieci, widzicie? Taka metoda oczyszczania. Ziomki coś do mnie krzyczą, nie wiem co. Jest śmiesznie. Jesteśmy w środku Afryki i idziemy do Mbarara. Centrum Mbarara chyba. Tam, gdzie jest restauracja. Mbarara to 5. co do wielkości miasto Ugandy, posiadające około 200-tysięczną populację, największe miasto południowej części kraju, a dla nas miasto przesiadkowe i miejsce krótkiego odpoczynku, który miło spędzamy w ulubionym lokalu Ani w Cafe Havana. It's a YouTube channel in Poland, so we can say hi to the Polish people or something like that. Oh, how do they say hi in Polish? Cześć. 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 Yes. Cześć. 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 Okay. Hi.
we are girls from Cafe Havana. Cześć. Hi Poland people, we love you, we are people from Uganda. Whenever you travel around, when you come to Mbarara, you should come to Cafe Havana. Thank you. Cześć. How does it say? Cześć, you can also say cześć in Cześć. Do you think that Ugandan people are friendly towards foreign people, like open and tolerant? They're very open, they're hospitable. When you come to Cafe Havana, you get the best service. Thank you. Bye-bye. Hi, my name is Sharifa from Cafe Havana. We love you. A tak wygląda wyjście z tej restauracji na zewnątrz i tu widać ulicę Mbarary. W tej sympatycznej restauracji u sympatycznych ludzi zamówiliśmy sobie bambuksy, sok z passion fruita poza tym, a także wielką kawę mrożoną. A ja zaraz powiem wam jedno moje przemyślenie. Kurczę, po takich sytuacjach jak ta jest mi głupio, jak sobie pomyślę o moim filmie z Haiti. Być może historia Haiti faktycznie wpływa w jakiś sposób na to, jak podchodzą tam do białych, może faktycznie traktują ich gorzej, ale ja teraz myślę, że chodzi raczej o to, że nie byłem w stanie tam się dogadać z ludźmi, że nie mówię w ich języku, a tutaj mówię, bo tu wszyscy mówią po angielsku. Myślę, że Haiti faktycznie było trochę bardziej hardkorowe i ludzie byli trochę znacznie, być może nawet mniej przyjaźnie nastawieni, ale myślę, że język i możliwość komunikacji załatwia sprawę. Chodzi o to, żebyśmy mogli ze sobą rozmawiać. Tak jak w piosence Pink Floydów. All we need to do is make sure that we keep talking. Jeżeli chodzi o moje fuck-upy jeszcze, to poza Haiti, które myślę, że schrzeniłem, bo można było je pokazać, to jest coś, czego się wstydzę, co jest związane z podróżami, a mianowicie jeździłem na słoniu w Tajlandii, słuchajcie. Wstyd, niby gość, który nagrywa te vlogi, podróżuje. Niektórzy twierdzą, że podróżnik, nawet chociaż takie wielkie słowo. Ja tam po prostu trochę jeżdżę po świecie i to nagrywam. Dziewczyny mnie rozśmieszają. Wstydzę się tego, było to w 2014 roku, nie wiedziałem jeszcze wtedy o tym, jak te słonie są traktowane. Był to mój pierwszy wyjazd do Azji, typowo turystyczny i po prostu w Bangkoku wzięliśmy wycieczkę do jakichś tam miejscówek takich ciekawych turystycznych i w planie tego jeden z dni to było właśnie jeżdżenie między innymi na słoniach. Skorzystaliśmy z tego, później się dowiedziałem, jak źle traktowane są słonie i żeby nigdy tego nie robić. Także pamiętajcie, nie róbcie tego, ja tego żałuję. Tylko moja niewiedza w jakiś sposób może mnie tłumaczyć. Wychodzimy już z tego centrum handlowego, gdzie była ta restauracja i taka ciekawostka. Możecie zobaczyć tutaj budowę ugandyjską, może część z was się zajmuje tą tematyką, to może to być dla nich ciekawe. A jedzenie kosztowało około 100 zł. 3 dania i trochę napoju. Ruszamy na wschód drogą, która prowadzi do Demokratycznej Republiki Konga i choć oczywiście tym razem tam nie dojedziemy, sam fakt, że jesteśmy blisko tak ciekawego kraju powoduje ekscytację. Mijamy ugandyjskie wioski i wioseczki, drogi, bezdroża, sklepiki, małe zakłady rzemieślnicze i wszechobecne budki dealerów firm komórkowych pomalowane na jaskrawe kolory. Jedziemy przed siebie i praktycznie się nie zatrzymujemy, chłonąc jedynie wirtualnie to, co widać za oknem. Teraz odbijamy z drogi do Kongo, do bocznej drogi, która poprowadzi do naszej wioski. O co chodzi z tym mobile money? To oni mogą przelewać pieniądze w ten sposób? Możesz sobie doładować pieniędzmi i tak jakby płacić za te różne transakcje, na przykład online, jeżeli chcesz zrobić, albo na przykład jeżeli musisz komuś wysłać pieniądze, to wysyłasz na tym Airtel Money. Czyli telefonia jest całkiem dobrze rozwinięta tutaj w Ugandzie i ma dosyć duże znaczenie dla rozwoju tego państwa. I co ciekawe, jedziemy i praktycznie cały czas jest zasięg telefonu komórkowego. Mamy wszędzie internet, jedziemy tymi wioskami, jedziemy tymi drogami i jest net. Ta nowa droga, którą jechaliśmy, którą widzieliście, jest wybudowana przez Chińczyków. Chińczycy tutaj bardzo dużo inwestują kasy. Podobnie jest w Etiopii, tam już od lat są bardzo dobre drogi. Chińczycy inwestują, co dostają w zamian, nie wiem, musiałem się wczytać. Pewnie można o tym poczytać i się dowiedzieć, tak mi się przynajmniej wydaje. O tym będzie jeszcze w kolejnych odcinkach. Tymczasem opuszczamy drogi na rzecz prawie bezdroży. Jedziemy bowiem do wsi, której nie ma na mapie. Wsi, w której 90% domów nie ma prądu, gdzie mówi się w języku Runyankore i gdzie Ania odbywa swój wolontariat. Spędzimy tu 2 dni. Taka stylowa.
Przyjechaliśmy na miejsce, na wieś tutaj właśnie, gdzie mieszka Ania i zaraz wam pokażę jedzenie. Siadamy w tym momencie do kolacji, która jest kolacją taką na wypasie dla bogatych ludzi. Jak to się nazywa? To tutaj? Matok. I to jest banana, tak? Gotowany banan. Tutaj mamy ananasa chyba? Aha. Tutaj są jakieś warzywa, pasta z jakimś sosem. Tutaj też jakieś warzywa, frytki, kurczak. Bakłażan podobno. Tam jest fasola, a najważniejsze, czyli to, co jedzą biedni ludzie na co dzień, tak? Znaczy zwykli Znaczy ludzie nie, no po prostu. to są bogaci ludzie cały czas, orzeszki ziemne. A, okej. Najbiedniejsi ludzie jedzą poszło, ale tego tutaj nie ma. To jest taka papka z kukurydzy. No matoka jest troszkę już takie bogatsze, no to jest matoka z fasolą. Cześć Ania. Cześć. Ostatnio- Nie widzę, mogę się też widzieć? Tak, to czekaj, to zróbmy tak. O, Dobra. cześć. Ostatnio widzieliśmy się w Bogocie. Tak, To dokładnie. znaczy my się widzieliśmy później, ale my wszyscy razem z wami widzieliśmy się w Bogocie. Gdzie teraz jesteśmy? Jesteśmy teraz u mnie na wsi, gdzie ja jestem wolontariuszką, również na projekcie rozwojowym, który polega na otwieraniu centrum edukacyjnego i biblioteki dla społeczności wiejskiej w Ugandzie. I to jest taka wioska, gdzie nie ma prądu, prawda? Tak, ogólnie prąd mamy tylko my i z naszego prądu korzysta też tutaj korzystają okoliczne domy, a generalnie nie ma prądu, nie ma wody, to znaczy jest studnia, z której ludzie mogą czerpać wodę i jest rzeka, natomiast no nie ma żadnych instalacji. Czyli ci pozostali ludzie z pozostałych domków mają krany z wodą, czy nie mają? Nie, no nie mają. Nie Polewajki mają. takie. Kran rozumiem. mamy tylko i wyłącznie my. Rozumiem. Nikt inny nie ma kranu. A prąd tutaj jest z? Z paneli słonecznych. One są tutaj, będziesz mógł je Mhm. pokazać. Okej, czyli ten dom, który za nami widzicie, to jest taki wypas, naprawdę najbogatszy dom tutaj w tej wsi. To jest dom, który organizator mojego projektu wynajmuje tutaj, który został specjalnie wybudowany dla wolontariuszy. To jest taka toaleta, bo w domu są normalne toalety, ale to jest toaleta dla ludzi miejscowych. Z jakiejś gliny zrobiona, nie? Ciężko tu wejść. O kurczę. Ale wiesz co, w ogóle tu nie śmierdzi, to jest ciekawe. W pewnym czasie oni wsadzają tam tak jakby rozżarzony węgiel i drewno i to wypalają, więc to się jakoś to działa higienicznie. A to jest nowa toaleta. To jest bardziej nowoczesna, czyli dziura w betonie po prostu. Także tutaj mieszkają nauczyciele, którzy pracują w szkole oraz ludzie, którzy pomagają nam w domu. Tutaj mamy kuchnię. Zapraszam cię do kuchni. So this is the kitchen where you prepare the food. Yes. And this is Claire, our angel. Hello Claire, how are you? I'm fine, hi. I'm okay. Tutaj jest kuchnia, w której gotują tylko dla nas i ludzie, którzy gotują, również jedzą to, co my na szczęście. Także Ja zaraz powiem to twoje na szczęście, to taki wstęp, ja zaraz powiem o tym, jak nas wczoraj przywitano i co się wydarzyło. What are you doing? It's banana, right? Yes. But can you eat it just like that, like right now, like a fruit, or do you have to cook it? Have to cook it. Have to cook it, okay. A jest tu jakiś system, jeżeli chodzi o śmieci, że jest jakiś... Jak to działa w wiosce? O, Okej, w ten więc sposób. śmieci wyrzuca się jak najdalej od domu, tak żeby nie przeszkadzały tobie, tylko innym. Czyli na przykład tutaj my mamy specjalnie płot i żeby nie przeszkadzały nam śmieci, postawili płot, więc możemy je po prostu wyrzucać za płot. Niestety. A to są drzewa banany, tak? To są bananowce. Bananowce. Ogólnie oni mają tutaj taki system, że wycinają wszystko, naprawdę wszystko, włącznie z drzewami awokado, rzeczy, które naprawdę mogłyby się przydać, wycinają pod bananowce i jedzą w sumie tylko te banany. I ja im nawet próbowałam wytłumaczyć, że awokado mają więcej witamin, że lepiej jest je jeść, ale nie, banany. Jak już jesteśmy przy tym temacie, o którym trochę zajawiliśmy, to wczoraj jak przyjechaliśmy, to jedna z dziewczyn tutaj no tak klękła, tak jakby, żeby nas przywitać, Tak, prawda? tak, tutaj ogólnie formą okazywania szacunku w przypadku dziewczyn jest klękanie przed ludźmi. To chodzi o to, że klęka się tak jakby przed ważnymi ludźmi. My jak jesteśmy biali, to automatycznie jesteśmy uważani za bardzo ważnych gości, którym należy okazać szacunek, ale tak samo byłoby w przypadku na przykład dyrektora, Rozumiem. księdza. To jest po prostu forma okazania szacunku. Z tym, że tak jak Ania przed chwilą powiedziała, ja powtórzę, dla nas jest to trochę dziwne. Tak o co chodzi? Nie rób tego. Tak się czuliśmy trochę, jakbyśmy byli, jakby to były właśnie czasy kolonii, a my bylibyśmy kolonizatorami. Do you have classes now? You're from J7, right? J6. Okay. Czyli to jest szkoła. Tak, to jest szkoła. Nasz projekt jest tam, to jest centrum edukacyjne, które my otwieramy. To nie powinno być za bardzo związane ze szkołą, to znaczy jest, bo jest na jej terenie. No i też wiadomo, że jest dla nich, jest dla całej społeczności wiejskiej, ale głównie
Głównie to centrum edukacyjne jest dla społeczności wiejskiej, w szczególności dla dzieci, które nie chodzą do żadnej szkoły. W tej chwili jesteśmy przy wejściu do klasy. Tak, w klasie odbywa się lekcja matematyki i jest to 7. klasa, czyli najstarsza klasa w podstawówce. They are my friends and they came to visit us. Yeah. Thank you. I have a channel on YouTube, on the internet, and I record my travels around the world. So, and we came to Uganda for the first time. But you can continue, don't worry. Yeah, just keep on going and we just try to be visible here in the back or something. What time is 9 is what? That's the 6 out of 10,000. Two out of 7 divided by 5 out of 9 minus 1 out of 4. By 7, 1. By 7, 2. 100 divided by 4. 25 times 1. 25. Ta dziewczynka, która przed chwilą była przy tablicy, możesz powiedzieć, dlaczego ona nie ma włosów? Aha, no tak, no więc wszystkim dzieciom obcina się tutaj włosy na bardzo krótko, ponieważ rosną im, tak jakby są bardzo kłopotliwe, to znaczy rosną im do góry i na boki i nie za bardzo da się je opanować i też dlatego, że w przypadku, gdy rosną im troszeczkę dłuższe, mają już wszy, więc starają się ograniczyć po prostu też ze względów higienicznych jakąś epidemię wesz. Myślisz, że tak jest w większości wsi tutaj? Tutaj jest tak wszędzie. Jeżeli chodzi o Ugandę, tak? Jeżeli chodzi, jedynie w Kampali tam pozwala się dziewczynkom zapuszczać włosy, natomiast tutaj jest tak wszędzie. Ciężko w ogóle odróżnić dziewczynki od chłopców, ja na przykład mam duży problem. Na szczęście jak mają mundurki szkolne, to dziewczynki mają spódniczki i tak naprawdę ja tylko potem je rozróżniam po głosie ewentualnie, ale to też ciężko. Joy also makes our body healthy. An angel is a messenger of God. Yes, can be a messenger of God. Fran? An angel is a messenger who delivers God's message. Can be that one. But right answer, an angel is a heavenly messenger of God. Is a heavenly messenger of God. That means he comes from heaven, delivering God's messages to people on earth. Next question, that is number 39. How did God solve Adam's problem of loneliness? To też jest klasa? Tak. To jest klasa malutkich dzieci, czyli one są tutaj od 4. roku życia do około 6. Teraz ogólnie dzieci mają wakacje, to znaczy wszystkie dzieci mają wakacje, ale klasa 6. i 7. przyszła do szkoły, żeby ćwiczyć do egzaminów, bo mają egzaminy końcowe na koniec szkoły, no i od tego zależy się, czy dostaną się do wyższej szkoły, czy nie. Ogólnie do wyższej szkoły, czyli tak jakby do drugiej, do sekundarii, idzie bardzo mało osób, ponieważ te szkoły już są bardzo drogie. I są też publiczne, ale jest ich podobno bardzo mało. Więc tak jakby, żeby dzieci poszły już wyżej niż do podstawówki, to potrzeba pieniędzy. Czyli ta szkoła tutaj też jest płatna, tak? Tak, ona też jest płatna. Tutaj dzieci płacą dokładnie 200 zł za 3 miesiące, jeżeli zostają z internatem. Czyli one tutaj śpią i jedzą, tak jakby wszystko jest w cenie. Z tym, że minimalna wypłata w Ugandzie to 150 zł, więc to jest dosyć drogo, 150 zł miesięcznie, więc 200 zł na 3 miesiące to jest dosyć droga szkoła, więc to jest tak jakby lepsza szkoła. Ale pomimo tego, że jest teoretycznie lepsza, w klasach i tak są od 40 do 60 dzieci. Teraz nagrywaliśmy, było tych dzieci mniej, ponieważ ich wakacje skończyły się wczoraj, więc nie wszystkie jeszcze dotarły tutaj do szkoły. Raczej wakacje wykorzystywane są przez rodziców właśnie do pracy w polu, bo dzieci pomagają, bo to jest pora deszczowa. Także można kopać, można zbierać plony, więc raczej tym zajmują się teraz dzieci bardziej niż nauką. Idzie dziewczynka, która była opętana. Tutaj dziewczyna, która za nami idzie, pewnej nocy tak jakby obudzili nas nauczyciele i powiedzieli, że jedna dziewczynka jest opętana i czy moglibyśmy im w tym pomóc.
Okazało się, że dziewczynka była zawiązana za nadgarstki do kraty okna, ponieważ uznali ją za niebezpieczną, ponieważ uznali, że wstąpił w nią szatan. Tutaj się bardzo głęboko w to wierzy, na co my oczywiście zareagowaliśmy ogromnym wzburzeniem, tak jakby od razu ją rozwiązaliśmy, powiedzieliśmy, że trzeba z nim porozmawiać i ją uspokoić. Oczywiście wszyscy bardzo się zdziwili, że to zadziałało, bez żadnych egzorcyzmów. No i faktycznie dziewczyna mówiła, że tak jakby jej przyjacielem jest tylko szatan, zaczęła się dusić, ale wiadomo, że to wszystko jest od tego, że ich po prostu się tutaj uczy w szkole, że jeżeli zrobią coś złego, to przyjdzie szatan i w nich wstąpi. Więc to jest tutaj akurat bardzo, bardzo duży problem ogólnie z czarownicami. To dzieci związały tą dziewczynkę? Nie, związali ją, właśnie my myśleliśmy, że związały ją dzieci. I poszliśmy porozmawiać z dyrekcją szkoły na drugi dzień, że trzeba wytłumaczyć dzieciom, że nie mogą ich wiązać. A dyrektorka powiedziała, że ale to jest normalne, my zawsze wiążemy dzieci jak są opętane, tak jakby jak są niebezpieczne, żeby nie zrobiły krzywdy innym dzieciom. Chociaż tak jakby dziewczynka nie była agresywna, więc no, trochę ciekawe. A to jest, tutaj to jest zbiornik na wodę, tak? Po prostu woda spływa z ziemi, bo ogólnie tutaj może troszeczkę w porze suchej, ale generalnie nie ma problemu z wodą. Tak jakby Uganda tą wodę ma, Stany Zjednoczone wybudowały im studnie. A tak z ciekawości, co to jest to kółko tam? Ta felga właściwie? Dzwonek. A, dzwon. Dzwonek, pokażę dzwonek. Nie, no może tylko nie dzwoń, co? No tak troszeczkę. Es para que los niños se van para la escuela. ¿Cómo se llama en español? Campana. Campana, okej. Tutaj mamy pokój dla chorych dzieci, to znaczy no jak dzieciom coś się dzieje, mają malarię, to lądują tutaj. Myślę, że możemy wejść zobaczyć. Taka izolatka, tak? Tak, taka izolatka, no i tutaj jest też taka pani, która pomaga dzieciom. Nie ma nikogo, ale myślę, że możemy wejść. Jeżeli widzę tu tablicę, to oznacza, że tutaj są też lekcje, tak? Zajęcia dla tych dzieci. Nie, tu nie ma zajęć. To tak jakby był pokój chyba przygotowany pod zajęcia, ale tutaj ogólnie umieszcza się chore dzieci, włączając w nie te opętane. I się tutaj po prostu zamyka, ale tutaj jest taka pani, która normalnie pracuje, wydaje, mają takie podstawowe leki nawet. Hello! How are you? Anna. How are you? Nice to meet you, Mr. Assistant. This is St. Mary's Junior School, Uganda. We are located in in the western part of Uganda. We are a primary school and we have about 385 pupils, both boys and girls. The school is 11 years old and we are basically trying to help the citizens of Uganda to be nurtured into good citizens and responsible people. Kids come to school when they are 3 years. They come to join the nursery section. The nursery section takes 3 years, then the primary section takes 7 years, so that is a total of 10 years. After primary, they go to, for us we call it secondary level. They study from senior 1, then to senior 6. Senior 1 to 4, that is O level, then senior 5 to 6, that is advanced level. Then from there they join institutions or universities. Thank you. Do you mind if they record the kitchen as well? Kitchen! Okay, you can record. Dzieci jedzą głównie posho, czyli tą papkę z kukurydzy z fasolą. To jest tak jakby ta biedniejsza wersja, 2 razy w tygodniu jedzą matokę, czyli te banany z fasolą. I tak jakby to jest jedyne co jedzą. Dzieci jedzą lunch i kolację, a na śniadanie dostają do picia taki płyn, tak jakby też z mąką z kukurydzy, taką owsiankę bardzo niedobrą. Czyli jeżeli chodzi o mięso, no to tutaj ludzie rzadko je jedzą. Tak, mięso jest bardzo drogie. To znaczy mięso jest ogólnie drogie, taka koza kosztuje 30 zł, to jest dla nich bardzo dużo. Biorąc pod uwagę, że wypłata miesięczna to tak 150, nauczyciele zarabiają 200 szylingów ugandyjskich, czyli niewiele więcej niż 200 zł tak naprawdę. Więc to jest bardzo drogie. Szkoła jedyne na co sobie może pozwolić to właśnie posho i fasola, bo fasola jest bardzo tania tutaj. No skromnie to wszystko wygląda, jak sami widzicie. This is posho, no? No, posho is here. And the white thing here? To jest śniadanie, czyli to jest tak jakby owsianka z kukurydzy. To jest pan a tutaj przygotowuje się posho. I tutaj też się robią jakieś... Okej, thank you guys, see you later. To są takie zwane pisuary dla dziewczynek i dla chłopców, czyli tutaj jest tylko jedynka. O kurczę, to są po prostu dziury na rogu ścian. Czyli do sikania. Tak, tam jest na dwójkę. A te koła tutaj do jakichś ćwiczeń myślisz? Bo tutaj jest ogólnie boisko, pewnie tego nie widać, ale to jest boisko i tu grają w nogę, w siatkę
Takie prowizoryczne ustawiają z patyków bramki i tutaj zazwyczaj siedzi publiczność. Wow. Trzeba sobie to wyobrazić. Czyli 6 osób może usiąść. Nie no, nie tak siedzą po 4 dzieci na takim jednym. A to jest toaleta na dwójkę tak zwaną, każdy wie o co chodzi. A tam to, jak się spodziewam, jest do suszenia, tak? Ubrań pewnie. Tak, dzieci ogólnie powinny raz w tygodniu prać wszystkie swoje ubrania i je tutaj suszyć, ale ogólnie codziennie biegną po wodę do rzeki i tą wodę z rzeki właśnie używa się do mycia ich. One również się tutaj myją, tam gdzie jest miejsce na siku i biorą swoje ubrania. Wodą z rzeki wszystko. Do picia służy ta woda z tych tanków. Tak, do picia wydobywana jest woda z ziemi, z tanków. Ogólnie takie tanki są tutaj u nas w szkole, ale kraniki z wodą z ziemi są praktycznie wszędzie w Ugandzie, wybudowane dzięki różnym organizacjom. Natomiast w porze suchej tej wody w tych tankach brakuje. I wtedy dzieci muszą faktycznie chodzić po tą wodę z rzeki i wtedy tą wodę z rzeki po prostu się bardzo długo gotuje, także staje się zdatna też po prostu do innych rzeczy. A te tanki kto wybudował? Ten, kto wybudował szkołę po prostu? Tak, tanki są własnością tego księdza. Bo ta szkoła należy też do księdza, o tym nie mówiliśmy, ale tutaj ksiądz jest właścicielem szkoły i nią zarządza. No dobra, a teraz jesteśmy przy punkcie najważniejszym. Tak, czyli to jest mój projekt, który polega na tym, że organizujemy bibliotekę i centrum edukacyjne dla społeczności Rugando, czyli tej wsi. I jest on współfinansowany przez program Polskiej Pomocy, organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jest to właśnie napisane. Polska Pomoc. Partnerem jest również Fundacja Nauka dla Rozwoju. Jesteśmy w bibliotece i centrum edukacyjnym, ponieważ mamy tutaj książki, materiały sportowe, materiały muzyczne i gry edukacyjne. Byliśmy też ksero, w sensie drukarkę ze skanerem, żeby mogli sobie skanować to i dawać dzieciom, bo ogólnie tutaj jest tak, że tylko nauczyciel ma książkę, a wszystkie dzieci mają zeszyty, więc on tak jakby przepisuje wszystko, całą książkę na tablicę i potem dzieci przepisują to wszystko. Założeniem tego miejsca jest, żeby dzieci uczyły się w jakiś bardziej kreatywny sposób, niż tylko wkuwały to, co mają w zeszytach i zapamiętywały, więc kupiliśmy takie rzeczy właśnie jak Scrabble, szachy, rzeczy, które jakoś mogą pomóc w ich rozwoju inne niż tylko właśnie wkuwanie. Tak naprawdę kupiliśmy praktycznie wszystkie książki, które były dostępne w Ugandzie, to znaczy było ich bardzo mało, jeżeli chodzi o literaturę, więc można zobaczyć, że jest dosyć ograniczona ta literatura. Mamy Dumę i Uprzedzenie, na przykład Olivera Twista. To jest flaga, którą oni wydrukowali i oni tu powiesili w Ugandii. Tak? To nie była wasza inicjatywa? Przygotowali nam specjalne wierszyki i właśnie przyszła dziewczynka z flagą, mówiła tam wierszyk o Polsce i powiesili tu tą flagę, więc sobie wisi z godłem. W sumie takiej nie powinno się używać, ale... Zobaczcie, tutaj jest też komputer i jest drukarka, właśnie to, o czym Ania mówiła, żeby można było drukować i powielać rzeczy, materiały. Projektor? Projektor działa jak jest słońce. No tak. Ogólnie okazało się, że zużywa bardzo dużo energii, mamy z tym problem, bo jak użyjemy projektora, to już koniec z prądem na cały dzień. Jest to o tyle ciekawe, że w sumie lepiej, żeby działał wieczorem, prawda? Jak jest ciemno zupełnie. Dokładnie, ale wszyscy byli w szoku ogólnie, o co chodzi, co ten obraz robi na ścianie, jak to możliwe, tak jakby, no tu nie ma kina, tu... W ogóle dzieciom puściliśmy bajkę i to była pierwsza bajka, jaką wszystkie widziały w życiu. Więc dzieci były ogromnie zdziwione. Pierwszy raz widziały komputer, tak jakby to wszystko jest dla nich takie nowe, to jest takie ekscytujące, ale nawet Amos pierwszy raz obsługiwał komputer, więc to było dla nas bardzo ciężkie, jak się okazało, nauczyć dorosłego człowieka po prostu jak obsługiwać ten komputer. Dzieci tutaj pracują? Tak, dzieci pracują. Ogólnie chodzi mi o Ugandę w tej chwili. Jak tak, dzieci pracują bardzo dużo, z tym, że niektóre dzieci pracują i chodzą do szkoły, czyli tak jakby pracują w weekendy, pracują w wakacje, tak jak teraz w porze deszczowej, ale niektóre dzieci nie chodzą do szkoły i niektóre dzieci po prostu pracują i jest to dosyć ciężka praca fizyczna, bo dzieci najczęściej pracują w polu. Noszą wodę i wynoszą tak jakby, noszą materiały, czyli patyki, trawy cukrowe, tak jakby dużo bardzo dźwigają, a małe dziewczynki zajmują się małymi dziećmi, czyli takie dziewczynki w wieku... Często widać dziecko, które ma powiedzmy 10 lat i niesie dziecko, które ma 6 lat i niesie po prostu dziecko, które ma 3 miesiące na przykład i no generalnie tutaj wszyscy pracują. Bo ogólnie tutaj opłaca się mieć, jak w każdym ubogim, w większości ubogich państw, myślę, albo jak w każdym mieć wiele dzieci, dlatego... Tak, ogólnie średnia dzieci na jedną kobietę to jest 6,7 dziecka na kobietę, więc jest ogromne. A propos jeszcze tego, co pod koniec powiedziała Ania, czyli że dzieci były zafascynowane projektorem, to ja wiozłem tutaj do Ugandy drona i zastanawiałem się, bo już wcześniej Ania trochę mi mówiła, jak wygląda tutaj sytuacja w tej wiosce, jak dzieci będą reagować na tego drona, jak go odpalimy w ciągu dnia, polecimy do góry i że możemy sobie zobaczyć wtedy w telefonie, jak wygląda ich wioska z drona albo jak wyglądają oni z drona. Ale niestety nie zróbcie tego błędu, ja zrobiłem ten błąd,
przywoziłem drona, potrzebne jest pozwolenie Ministerstwa Obrony ugandyjskiego, a myślę, że to nie jest łatwe do załatwienia, ale kulturka. Na granicy pan, który skanował bagaże, powiedział, że przepraszam, ale nie możesz wieźć tego drona, bo potrzebne jest pozwolenie Ministerstwa Obrony. Zabierzemy ci go, damy ci papierek i będziesz go mógł odzyskać, jak będziesz opuszczał Ugandę. Po prostu przyjdź do nas przed wylotem i daj ten papierek. Zabrali mnie do takiego magazynu potem, jak mi dali ten papierek, a tam było 20-30 różnych dronów. Także są dobrze zorganizowani, bo myślę, że w Wenezueli mogło być tak, żeby ci go zabrali i by przepadł. A tutaj cyk, kulturka, papierek, odbierasz później. No mam nadzieję, że go odbiorę. Okej, lecimy, bo się zajęcia skończyły, idę ponagrywać. Co jest jeszcze ciekawe, to to, że dzieci chodzą tutaj do klasy tak jakby zależnie od tego, czy akurat rodzicom to pasuje, albo czy mają pieniądze. Bye bye. Więc wiek dzieci w jednej klasie może być bardzo mieszany. Na przykład zapytałam w tej 7. klasie, najstarszej, w jakim wieku są dzieci, to nauczyciel powiedział mi, że od 11 do 16 lat. Także różnice w wieku są bardzo duże między dziećmi. Zależy od tego po prostu, którą Pewnie klasę przerywają, kontynuują w zależności od środków, tak, nie? tak. To jest siostra tej dziewczyny, która przed nami tutaj uklęknęła. Hello. No need. But thank you for the respect. Thank you. Okay. Na przykład taki przykład to przyszła kiedyś pokazać oceny naszemu księdzu i klęczała przed nim ponad godzinę, bo on tak jakby patrzył i oceniał jej oceny i ona przez cały ten czas musiała przed nim klęczeć na betonie przez godzinę. Wiesz co, ale ja sobie tak myślę, że z jednej strony my to traktujemy tak, że nie chcemy, żeby było, że wiesz, że my tu biali jesteśmy lepiej traktowani, ale oni po prostu tak okazują szacunek, tak więc okazują szacunek. trochę też może nie trzeba tego aż tak negować, bo można to traktować jako po prostu lokalne zasady. Tak, no. nas tutaj nawet miałam szkolenie przed przyjazdem i mówili nam, że tak będzie, że ludzie będą przed nami klękać i żebyśmy my po prostu nie reagowali. Tak jakby wiadomo, że naturalnym odruchem jest, że chcesz tą osobę podnieść, ale że powinniśmy po prostu to przyjąć tak jak jest. Teraz wychodzimy ze szkoły, za nami widzicie bramę tej szkoły, a przed nami bananowce.